Witamy po przerwie. Teraz przekonamy się, czy pani Łucja oraz jej dzieci Martynka i Krzyś będą zadowoleni z przemiany. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdenerwowana? Troszeczkę. Chodźcie, zapraszam. Ojejku. Boże, jak pięknie. Wow! Dziękuję. Tylko naprawdę trudno uwierzyć, że to jest nasz dom. Nasza profesjonalna ekipa wyremontowała dom pani Łucji. W ten oto sposób zmieniamy życie naszych bohaterów. Jejku, dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Dziś w odcinku samotna matka z dwójką dzieci wpada w kłopoty. Nie rozumiem, przecież robili to, naprawili. No, robili, ale spieprzyli tak z tym prądem. Pewnie przy tynkowaniu zapchali. Tak pan myśli? No tak. Jacek stara się odbudować dobre relacje z córką. Kochanie, bardzo mi zależy, żeby między nami też było okej. Ziutek i jego przyjaciele chcą sprzedać nietypowe lustro. Pani Angeliko, no przecież to jest dla śmiechu, nie? Haha. Ile dacie? Mariusz, zrobiłeś już raport fiskalny? Jeszcze nie. A to dobrze, bo chciałam wziąć pendrive dla Marysi. Dobra. Okej. Słuchaj, nie wiesz, co się stało między dziewczynkami? A nie. Chyba się pokłóciły, nie wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Marysia ci nie mówiła? Nie. Dziwne. No wiesz, no, jak to między dziećmi, a wiesz, zwłaszcza między dziewczynkami, nie? Niby tak. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Całe szczęście, że wszedł pan Wacek. Bałam się, że Mariusz mnie przyciśnie i dowie się o pocałunku Olgi i Jacka. A to nie ja powinnam mu o tym powiedzieć. Czyli tylko tam musi być mocny. Ten tam u góry jest taki mocniejszy. O, przepraszam, sorry. O, widzi pan. Widać, że ma moc, prawda? Tak. Także, ale wie pan, no, upały się już dawno skończyły. Nam teraz jest niepotrzebny, a pieniążki jak najbardziej przydałyby się do interesu. No, mamy nowy pomysł z Jowitką. Chcemy kupić neon do naszego szmateksu. Neon? No tak, wie pan, zimno, ciemno, a taki kolorowy neon to będzie przyciągał do środka i zapraszał do zakupów. To jest bardzo dobry pomysł. No, Jowitka nie zawsze ma trafione pomysły, ale ten myślę, że naprawdę faktycznie dobry. O wilku mowa właśnie. A Jowitka przyjdzie tutaj? Ale nie, dzisiaj to nie, Jowitka nie, dzisiaj została w pracy. A, no to nie wiem, czy my będziemy mogli to przyjąć. Ale no jak to, dlaczego? No wie pan, no, nie chcemy problemów. A z Jowitką? Nie, teraz nie będzie problemów. Naprawdę gwarantuję, wszystko będzie dobrze. Tadam, oto upoważnienie od mojej małżonki. No rzeczywiście, pan Wacek dostarczył pozwolenie od żony na dysponowanie rzeczami, które przyniósł. No, w sumie śmieszna sprawa, ale z nimi to lepiej było uważać. Cześć. 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 A co ty tu robisz? A wiesz, wpadłem po ciebie w drodze z roboty. Jak się czujesz? Dziękuję, dobrze. Pracuję fizycznie, więc mam nadzieję, że szybko wrócę do formy. Wiesz, może lepiej zacząć powoli, od rehabilitacji, fizjoterapii. Nie, Mariusz, wiesz, nie chcę siedzieć na bezrobociu jak jakiś wyrzut. Nie no, przestań. Ale wiesz, ile miałaś przeze mnie zmartwień. A poza tym, wiesz, stary, chcę pokazać Marysi, że nie odpuszczam. Dać jej dobry przykład. No to ważne, tak. Dobra, słuchajcie, lecę, na razie. Cześć. 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 Hej, pa.
ty masz jeszcze czelność podawać mu rękę? Weź daj spokój. No co? On się o ciebie martwi, a wy z Olgą dopiero co doprawiliście nam rogi. Niczego nie doprawiliśmy. I jeszcze masz czelność mówić o jakimś dawaniu dobrego przykładu Marysi. Angelika, Wiesz co, mi się nie chce po prostu tego słuchać, tych wszystkich głupot. No ja nie mogę. co ja miałem mu powiedzieć? Po prostu tu nie przychodź. Wiesz co, może mi w końcu odpuścisz. Może? Jacek zachowywał się przede mną i przed Mariuszem jak skończony hipokryta. No trzeba przyznać, że kłamstwa to mu akurat bardzo łatwo przychodziły. Rodzina, która wzięła udział w programie Mieszkaj Wygodnie, świętowała przy kolacji remont swojego domu. Cały dom nam odnowili. Nadal nie mogę uwierzyć, że to nas wybrali. Fajny też laptop. No, ale wiesz co, laptopa to ty zostaw, wcinaj, bo ci wystygnie. Zresztą i tak najpierw musisz odrobić lekcję. Nic nie mam. No, na pewno. Co się stało? Wiesz co, to pewnie korki. Pójdę sprawdzić. Macie tu latarki. Proszę. Nic nie wyskoczyło. To co się stało? Nie wiem, nie znam się na tym, ale jutro kogoś wezwę. Cześć, córce, co oglądasz? Już nic. Marysia, zaczekaj. Muszę przeczytać lekturę. Dziwisz się? Mam nadzieję, że znowu nie zwieje. Obiecała, że nie. No, nie chciałabym, żeby kiedykolwiek jeszcze szukała jej policja. Uwierz mi, ja też nie. Dobrze, że wtedy nie wylądowała na jakimś dworcu, tylko pod drzwiami u Kaśki. I dobrze, że Kaśka wróciła w miarę wcześnie z imprezy, bo gdyby nie to, to nie wiem... Proszę cię, nie wracajmy już do tego. Angelika, co ja mam zrobić? Nie wiem. Może z czasem jej przejdzie. A może ty z nią pogadasz? Ja? Pomóż mi. Niech mi odpuści. No nie wiem. A jakie mamy wyjście? Przecież widzisz, że się staram. Widzę. I co? Jacek, ja też się starałam. I co ty zrobiłeś? To był błąd. To był ogromny błąd. Ile razy ja mam cię przepraszać? Nie wiem. Może trzeba było najpierw pomyśleć. Poszłam do Marysi, żeby dać jej pendrive i przy okazji porozmawiać. No, ale nie była zbyt rozmowna. Miałam nadzieję, że z czasem wszystko się poukłada. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Arty mam takie. No, stare. No staro jeszcze w tamtym roku. Jeździłem na nich. No i co? Znudziły się panu? Nie, pora nowe kupić. No, ale niestety nie możemy przyjąć. Dlaczego? Przecież nawet żeście nie obejrzeli. No, wie pan, to nie są carvingi. Poza tym, no, kto kupi dwumetrowe narty? Pan żartuje? Na podobnych nartach Alberto Tomba w Sierra Nevada w 1996 roku zdobył złoty medal Mistrzostwa Świata. No i właśnie o to chodzi. Kto będzie jeździł na takich przedpotopowcach? Młode pokolenie nie doceniają kunsztu, techniki jazdy. Jak żaby jeżdżą, po kraki. A nie nóżka przy nóżce i szus. Ale proszę pana, no trzeba sobie ułatwiać życie, a nie umęczać się i... Proszę panią, nic pani nie rozumie. Pójdę gdzie indziej. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Rozumiałem rozdrażnienie klienta, no ale co poradzimy, że technologia i technika się zmieniają?
Narty, które przyniósł, do niczego się nie nadawały. Jest zupełnie nowy. Nie zdążyłam nawet tych wszystkich systemów powgrywać. No niech pan sam zobaczy. Nie, no rzeczywiście, jeszcze nie ma żadnego użytkownika zarejestrowanego. Mówiłam. I co, chce pani sprzedać? Nie, zostawić. Ale ja sprawdziłam cenę tego laptopa i no, to nie jest drogi sprzęt. To znaczy? My możemy dać za niego 750. Tylko tyle? A przecież gwarancję mam, pudełko nowe. Chociaż 800 dajcie. Proszę, no muszę go spieniężyć. Pochopny zakup. Nie, dostałam z programu Mieszkaj Wygodnie. A, to ci, co remontują domy. Tak. No i co, nie przyda się pani? Mam awaryjną sytuację. Potrzebuję pieniędzy. Odbiorę go, jak dostanę zasiłek. Dobra, niech będzie. Dziękuję. Wypiszesz umowę? Jasne. Mogę prosić dowód? Tak, już daję. Proszę. 300. Proszę przeliczyć. I podpis tutaj. Klientka spieniężyła rzecz, którą dostała w prezencie. No, to nie nowość w Lombardzie. No, każdy kombinuje jak może. Dzień dobry, pani Angeliko. O, dzień dobry. Dzień dobry. A to znowu pan? A, Co tak. tym razem? A jak zawsze problemy. Co się stało? O, proszę, no zobacz. Hello. No, hello sobie zamówiłem. Widzi pani? Hello, ale o co chodzi? No, moją żonę, jak zawsze. Miała zamówić neon z nazwą naszego lumpeksu. A jak się nazywa interes? No jak Jowitka Lux. No Tak tak. się miał nazywać, a nie jakieś hello. Zresztą z Jowitką to tak zawsze. Worek pcheł lepiej upilnować niż moją żonę. No chyba aż tak źle to nie jest. Właśnie źle, bo wie pani, oddać nie można, bo do widzenia. No to przykro nam, no. Ale hello, w ogóle co to znaczy? O, to po angielsku znaczy cześć. No, a jeszcze po angielsku. Nie, no, muszę to sprzedać. Dobrze, a może żona mówiła coś, dlaczego akurat taki napis wybrała? A, ona zawsze kręci, gdzieś coś tłumaczyła, coś pokrętnie. Zresztą ja już mam tego serdecznie dosyć, wszystko na głowie postawione. No tak, ale czy my później to sprzedamy? Ale weźcie chociaż komis, jak znajdziecie nabywcę, to wtedy mi dacie pieniądze. Mariusz? A ile by pan chciał? No 200. No, urządzałoby mnie, wie pan, proszę, bo na nowe muszę uzbierać, no. Czasem braliśmy rzeczy w komis. Ryzyko było praktycznie żadne, a w razie kolejnego nalotu żony pana Wacka po prostu oddalibyśmy towar. Dziękuję, że pan się zgodził. Sąsiadom trzeba pomagać, a zwłaszcza samotnym sąsiadkom. Chyba jakaś grubsza sprawa, co? No, całą skrzynkę trzeba wymienić. Serio? No tak, dobrze, że jestem elektrykiem. No ale jak to się mogło stać? Zwarcie nastąpiło. Przecież fachowcy to robili. Fachowcy podłączyli i wszystko się sfajczyło. No ale to tak nagle się stało? No, źle zaizolowali. Faza poszła. Gotowe. Dobrze, że cała chałupa nie spłonęła. No to co teraz? A teraz trzeba wszystko wymienić. Będzie z 1000 złotych. Mówił pan, że 200. 200 to za same bezpieczniki. A tu wszystko poszło w pizd... Wszystko się zjarało. 1000 nie mam, mogę dać 800. No to nie wiem. Okej, może jakoś się dogadamy. Tak po sąsiedzku. Ja teraz pani coś, a potem pani mi. Bardziej w prawo dawaj, no. Co ty Zuziutek bredzisz? Przecież ty nic nie widzisz. Wszystko widzę. Dawaj w prawo. Panowie, może pomóc? Nie, panie Mariusz, ja dam radę, tylko nie chcę słuchać tego mądrali. Cholercia, kawał drogi żeśmy przyjechali. Dobra, skąd to macie? To fakt. No, wyszperaliśmy, panie Mariuszku, jak zwykle. Panowie, a to przypadkiem nie jest czyjeś? Jest. Nasze. Fajne, nie? No, a chcemy sprzedać. Możemy? Mogę przymierzyć? Tak, i już daję pani lusterko. A w tym się obejrzę. A, no tak, jasne. Boże, Co się stało? ale się przestraszyłam.
No tak. Przecież to jest krzywe zwierciadło. To fakt. Trochę przekłamuję. No, trochę, panie Ziutku. No, kto by chciał sobie coś takiego w domu powiesić? Nikt nie chce wyglądać jak gruba. Gdyby działało w drugą stronę, no to jeszcze rozumiem, ale tak? Pani Angeliko, no przecież to jest dla śmiechu, nie? Haha. Ile dacie? Panie Ziutku, nic. Nic. Nie chcemy afery. Jakie znowu afery, panie Mariuszu? No co pan, no? Najpierw musicie nam udowodnić, że to jest wasze. Ziutek i Rolecki zostawili lustro i poszli. No a ja podałam klientce normalne lusterko. No i zdecydowała się jednak kupić tamten naszyjnik. Dziękuję panu. Do usług. Jakby coś trzeba było jeszcze, to ja chętnie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że już nie trzeba będzie. Z prądem już nie powinno się nic popsuć. No, dziwne, że tak od razu po remoncie. A, tak właśnie zrobili. Byle jak dla pizzu, pod kamerę. I tak jestem panu wdzięczna. No wie pan, u mnie z pieniędzmi tak krucho. A, jakoś się dogadamy. Boguś! O, jest. Co ty tam robisz? Pomoc sąsiedzka. Ta, żebyś tak w domu był skory do roboty, a nie u obcych bab. Już Jeszcze mi do raz domu. dziękuję. A ty trzymaj się z daleka od mojego męża. Ty latawico jedna. No już mi do domu. Już. Mało te roboty mamy? Po obcych będziesz się plątał. Już. Ola, a może ten wazon? Wiesz co, ten wazon to chyba banał. Luzik, arbuzik. W zeszłym tygodniu kupiłem to takie fajne coś. Zaraz coś znajdziemy. Może pan nam coś doradzi? Niedługo idziemy na parapetówkę. Aha. Patrzcie, jaki super neon. No, fajny. Sam raz na parapetówkę. Czy ja wiem? Przepraszam, ile to kosztuje? Neon 280 zł. Idealnie. Idealnie. To teraz się złożymy. Albo możemy poszukać czegoś innego. Żartujesz sobie? To jest super. Okej. 70. 70. Dziękuję. O! Super! Co ty odwalasz? Krzywe zwierciadło. Proszę bardzo. No nie mogę. Super. Może weźmiemy to lustro? Nie, no lepszy. Ja byłbym za lustrem. Niestety lustro nie jest na sprzedaż. Dlaczego? Jego pochodzenie jest jeszcze niewyjaśnione, a to może trochę potrwać. Trudno. Dobra, za 2 tygodnie są urodziny Anki, więc wtedy jej kupimy. Ona tak dba o linię, że będą niezłe jaja. No to co? Ustalone. Bierzemy neon, a po lustro wrócimy później. Tylko go nie sprzedajcie. Mówiłem wam, to miejsce to jest sztosik. Sztosik. Widzisz? Sztosik. No, obsługiwanie takich klientów to była czysta przyjemność. Pan Wacław był bardzo zadowolony, że sprzedaliśmy jego neon i przyszedł po pieniądze jeszcze tego samego wieczoru. No i wszystko się zgadza. Tak, dobra, zamykamy. A ciebie to skąd przywiało? No, ze szkoły i z treningu. A to czemu do domu nie poszłaś? No, co, nie chcesz, żebym cię w pracę odwiedzała? Nie no, jasne, że chcę. Mariusz, jak coś, to leć. Ja już pozamykam. Tak? Pewnie. Dobra. To na razie. Pa. Marysia, co się stało? Tata ci coś powiedział? Nie, ale nie chcę siedzieć z nim sama w domu. To twój ojciec. Co z tego? Ej, spójrz na mnie. Skarbie, to, co zrobił tata, to jest sprawa pomiędzy nim a mną, tak? Wiem, ale on pocałował Olgę, no. Nie jesteś na niego zła? Jestem. Ale dla ciebie to nie powinno mieć żadnego znaczenia, tak? Ale ma. Marysia, bliskim trzeba umieć wybaczać. Ej, to jak będzie? A mi wybaczysz? Ja tobie? Ale co? No, byłam dla ciebie okropna, przepraszam.
Byłam szczęśliwa, że Marysia tak mi powiedziała. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Co prawda wynikało to z jej konfliktu z Jackiem, ale może coś zrozumiała. Wieczorem Jacek postanowił porozmawiać z Marysią. Zależało mu, aby ich relacje jak najszybciej się poprawiły. Możemy pogadać? A o czym? Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że ten pocałunek z Olgą nic nie znaczył. To czemu to zrobiliście? Po prostu zdarzyło się. Tak przez przypadek? No właściwie to tak. To był impuls, wiesz, taka chwila zapomnienia. Ja wiem, kochanie, że to głupio brzmi, ale obiecuję, to się nigdy więcej nie powtórzy. Nie wiem, czy można ci ufać. Jak mogłeś to zrobić mamie? My z mamą mamy to już wyjaśnione. Wybaczyła mi. Kochanie, bardzo mi zależy, żeby między nami też było okej. Marysia, Okej. ty co, żółwik? Zjedz kanapki. Boże, kochany. Boże, kochany. Dzieci, szybko wstajemy. A śniadanie? Co tu się dzieje? Kopci się, dymi się z piecyka. A pewnie komin zapchany. No, ja nie rozumiem, przecież robili to, naprawili. No robili, ale spieprzyli tak jak z tym prądem. Pewnie przy tynkowaniu zapchali. Tak pan myśli? No tak. Cała telewizja, pizz, fotomontaż, robota głupiego. Najpierw skrzynka, teraz komin. Boże, jak ja za to zapłacę? Ja pani pomogę. Ale ja nie mam pieniędzy. A jakoś się rozliczymy. Córcia, co zjesz na śniadanie? Sadzone? Mogę jajecznicę? Pewnie, że możesz. Dzięki. A ty co zjesz? Co? Ja nic, ja już jestem spóźniona, muszę lecieć do roboty. Czekaj, Angelika, rozmawiałaś z Marysią? A co? No wiesz, wydaje się jakaś milsza. Wiesz, jak mi na was zależy. No. To teraz tego nie spieprz. Obiecuję. Pa. Na tamten moment wyglądało, że Marysia zdecydowała się dać Jackowi szansę i wszystko się unormuje. Dzień dobry. Sorry za spóźnienie. To jak będzie z tym telewizorem? Działa. No mówiłam, nowy jest, gwarancję mam. No to mogę albo kupić, albo wziąć zestaw. Ile pan potrzebuje? Wszystko może się okazać. Może trzeba będzie przepchać albo robić od nowa. Od nowa? Przecież mrozy idą. O, wie pan, ci z telewizji chcieli pomóc dziewczynie, ale nic nie potrafią. Maniany odwalili. Wszystko na raz, najgorsze, najtańsze. No niestety tak bywa. To co z tym zestawem? Mogę dać 1000 złotych. 1000? No przecież to telewizor najnowszej generacji. Wie pan, teraz wszystkie są takie. 1200. 1100. No i pasuje. Tak? Tak. No i widzisz, dziewczyno, wytargowałem ci trochę więcej
Tamten facet wydał mi się śliski i obrzydliwy. Niby chciał pomóc, ale moim zdaniem jego intencje wobec tamtej klientki były zupełnie inne. Bogusław! Co ona tu robi? Sąsiadkę podwiozłem. A ty cudzych mężów nie zaczepiaj. Słucham? No co, dom zrobili i szukasz faceta? Co pani plecie? Ja wiem, że na te bękarty kasy trzeba, ale od mojego towara. Jak pani śmie? No co, prawdę gadam, każdy nie wiadomo z kim. Tfu. Wypraszam sobie. No tak? To dlaczego ten program zrobili? Pewnie załatwiłaś jak zwykle. Niech się pani wynosi. No bo czemu akurat do ciebie przyjechali, he? Mało to potrzebujących w okolicy? Po prostu się zgłosiłam, może inni nie. A teraz to my ciebie zgłosiliśmy. Nie rozumiem. No, że wyprzedajesz, co dostałaś, taka to wdzięczność. Po prostu mam awarię i potrzebuję pieniędzy na naprawę. Dobra, inni by się cieszyli, a ty nic nie umiesz uszanować. Nie pani sprawa. I trzymaj się od nas daleka. Bogusław, otwieraj tą bramę, jedziemy na zakupy w końcu. I nie waż się mi więcej do niej łazić, bo i tak mi ludzie powiedzą. Wsiadaj do auta. No już. Do widzenia. Do widzenia. Dziękóweczka. Do pani Angeliki prowadź, no. Pan Mariusz zajęty, nie widzisz? Ty tak no nie dereguj, nie? To prowadź jak trzeba. Jeszcze słowa sam się będziesz pchał. Panowie, No. słucham was. No, przyszliśmy robić targu. A, czyli macie papiery na lustro, tak? Właściwie to nie, no my niby skąd. No, skąd wzięliście to lustro? Jakoś ściana nie chciała dawać pokwitowania. Jaka ściana? No ta ściana od garaży, o którą było oparte to lustro, skąd jego wzięliśmy. No tak po prawdzie, to chcieliśmy od jakiegoś szklarza wziąć fikcyjne papiery, no. Ale każdy się bał. Tak, bo to teraz jakiś taki strach w narodzie panuje. Wszyscy myślą, że kontrola czy coś. Wszyscy się boją. Dobra, zrobimy tak. Odstoją na swoje. Jak nikt się nie zgłosi, no to się jakoś dogadamy, okej? No ale my nie mamy czasu, panie Mariuszu, bo... Weź to łapę tam. Jeżeli nie chcecie, to my mamy na to lustro inny plan. O, tak jest. Plan B. Zabieramy. Tak jest. Tak. Poradzicie sobie? No, jak przywieźliśmy, tak wywieziemy. No ale dokąd wy je zabierzecie? Weź to łapę, co? Pójdziemy na deptak i zrobimy show. I będziemy zarabiać pieniądze. Dawaj, zabieraj to lustro, no. To ja bym chciała zobaczyć to wasze show. To zapraszamy. Przyjdzie pani i zobaczy. Dawaj, jedziemy. Do jedzenia. Do Do widzenia. Kurna, jak prowadzisz, no? Ty, ja jeszcze mówię, będziesz się sam pchał. Jedziesz w prawo. O, chyba zaczęli ten swój show. Oj, moja ręka! No jakżeś się trzymał, no? Bo mi wepchałeś na barierkę. Bo żeś nie trzymał lustra, żeś się kręcił i źle mnie pokierowałeś. Wypadek to zawsze wina kierowcy. O znalazł się znawca z przepisów drogowych. No, a pewnie. Tak? Jak żeś taki mądry, to się teraz będziesz sam pchał. Tak? No, panowie, to daliście czadu. No. No i co? O teraz to trzeba posprzątać, bo nam się ktoś tutaj pokaleczy. No a macie jakieś rękawice, wiadro, zmiotkę, szczotkę, coś? Pewnie, że... Mamy na zapleczu, pan pójdzie ze mną. Dobra. No, a mogliście przyjąć. To co? To teraz, że to niby nasza wina, tak? A czyja? Moja ręka. Kombinatorzy, no. Ciekawe, co zrobią, jak się do nich zgłosi prawdziwy właściciel tego lustra. No, kiedyś napytają sobie biedy. Nie mogę umówić kominiarza. Mamo, zimno mi. Dobrze, to pójdę po jakieś kołdry. Dobry wieczór. Nazywam się Adam Krzewiński. Reprezentuję dział prawny programu Mieszkaj Wygodnie. Mogę wejść? Dobry wieczór, a w jakiej sprawie? Doszły nas słuchy, że wyprzedaje pani ruchomości.
Widzę, że nie ma telewizora. A co z laptopem? Gdzie są? W Lombardzie. Gdzie? W Lombardzie. Sprzedała pani? Nie, zastawiłam, ale to chwilowe. Każdy tak mówi. Ale ja nie jestem każdy. Mam awarię. Gdybyście dobrze zrobili, to nie musiałabym zastawiać. Nasi podwykonawcy to eksperci. Musiała pani doprowadzić do zaniedbań. Ja? Ale to się już pierwszego dnia popsuło. No to niech pan kogoś przyśle i niech sprawdzi. Umowa niestety tego nie obejmuje. Za to stwierdzam, że naruszyła pani warunki umowy, którą pani podpisała. Jeżeli sprzęty nie znajdą się, będzie pani musiała zapłacić kary umowne. Słucham? Zgodnie z umową, którą pani podpisała. Wybraliśmy panią spośród tysięcy potrzebujących. No ale to nie jest moja wina, że się coś zepsuło. No chyba nie będziecie mnie za to karać. Będziemy postępować zgodnie z zapisami w umowie. Jeżeli rzeczy nie znajdą się tutaj, spotkamy się w sądzie. Żegnam. Dzień dobry. O, dzień dobry. Chcę wykupić telewizor i laptop. Jasne, nie ma najmniejszego problemu. No właśnie jest problem, bo mogę tylko laptop. Faktycznie starczy tylko na laptop. Mam 1100 za telewizor, ale potrzebuję gotówki na naprawę. Ale co się dzieje? Znowu coś mi się popsuło. Komin tym razem. A ci z telewizji straszą karami. Mariusz? Karami? Ale dlaczego? Podobno złamałam warunki umowy. Jak nie zwrócę tego, co mi dali, to przywalą mi karę. Do końca życia się nie wypłacę. To nie wiem, to może pani od kogoś pożyczy. Nie, jestem sama z dwójką dzieci. Ledwo wiążę koniec z końcem. Współczułam tej klientce. Była w trudnej sytuacji. No ale nie ona jedna miała takie problemy. Dziękuję. Dziękuję, ale sam laptop mnie nie poratuje. No widzi pani, no niestety to tak jest, że trzeba czytać to, co się podpisuje. Żeby dobrze zrobili, to nie musiałabym zastawiać. No tak, wiem, ten pani znajomy mówił. To sąsiad. Pierwszej nocy poszła elektryka, drugiej komin. Siedzimy z dziećmi w kurtkach, marzniemy. Co pani teraz zrobi? Dostał mi 300 zł. Mam nadzieję, że starczy na komin, ale aż się boję, co będzie, jak przyjdą mrozy. W dodatku nikt nie ma wolnych terminów, żeby przyjść i zrobić ten komin. A może Ziutek z Roleckim, co? No oni by nie wzięli dużo. Wiesz co, to jest bardzo dobry pomysł. Tylko Ziutek jeździ na wózku. No to może sam Rolecki? No, może. Byłabym bardzo wdzięczna. To co, to zadzwonisz? Zadzwonię nawet teraz. Dziękuję. Proszę bardzo. O, Rolecki mieszkał niedaleko. Był akurat u siebie z jakimś kumplem. No to wyjaśniłem im wszystko i zdecydowali się pomóc klientce. A gdzie ty idziesz tą drabiną? No tędy mówię ci. Jak tędy? Tędy jest lepiej. Nie, tutaj mamy lepsze podejście, pa. A kto tu jest dekarz? Ale to ja tu szefuję, pamiętaj. To niby dlaczego? No bo pan Mariusz do mnie przyszedł, nie? I mnie zlecił robotę. Także właśnie. Szef się znalazł. Czy oni na pewno wiedzą, co robią? Spokojnie. Są wbrew pozorom łebskie chłopaki. Tak, tylko czy mi wystarczy? Najpierw to trzeba zobaczyć, co się stało. Jeżeli tylko zapchane, to 300 zł wystarczy. A jak coś innego? To zapłaci pani w ratach. Ale niedużych, żeby nie mieli na picie. Zgodzą się? Moja w tym głowa. Dziękuję. Muszę jeszcze pomyśleć, jak odzyskać telewizor. Zdecydowałem się przypilnować Roleckiego i jego kumpla, żeby klientka nie miała kolejnych problemów. Angelika nie miała nic przeciwko temu, mimo że sama została w Lombardzie. Okej, jeszcze tylko podpis tutaj. I na następnej stronie. Okej. Dobrze. Dzień dobry. Hello. Wszystko przez to hello. I to dla pana.
Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Hello, hello. Co się stało? Jowitka suszy mi głowę. Żyć się nie da. A, przez ten neon. No tak, bo twierdzi, że ja się nie znam na marketingu, że podkopuje nasz biznes. Nie no, przecież dała panu ostatnio upoważnienie. No to chyba znaczy, że jakieś tam zaufanie do pana ma, Ale tak? powiedziała, że może wycofać to upoważnienie, a ja mam ten neon, by dobyć choćby z podziemi. Wie pan co, to ja jestem zdziwiona, że ona tutaj osobiście nie A przyszła. przyszła, bo tylko powiedziała, że nie będzie z ciebie głupiej robić, że nie będzie za mnie świecić oczami. Wie pan co, ta pańska żona to czasami naprawdę... Już pan nie musi mi mówić, już ja wiem, jaka ona jest. No ale przecież dostał pan pieniądze, no to o co chodzi? No może macie namiary na tych klientów, co wzięli ten neon, bo muszę go odzyskać. Nie, my nie możemy udostępniać danych osobowych. A zresztą oni i tak dali ten neon komuś w prezencie, także... No to po ptokach. A nie może pan pójść do sklepu i kupić kolejny? No, nie mogę, wie pani, bo ja już byłem w tym sklepie i oni nie mają nic na magazynie. A, no to co teraz pan zrobi? Nie wiem, chyba kupię coś innego. I wie pani, tak myślę, że może by kwiaty, wino, taką kolację przy świecach, wie pani, tak przy kominku, tak romantycznie. No, może się da przebłagać jakoś, no. No widzi łaskawić. pan? I to byłby czysty zysk z całej tej trudnej sytuacji. Wie pani, a jak nie wypali, to potem kaplica. Nie no, nie będziesz tak źle. Myśli pani? Wypali, panie Wacku, wypali. Tak pani myśli? Mhm. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Do widzenia. Do widzenia. Z tymi klientami zawsze były jakieś problemy. O, było mi szkoda pana Wacka. Miałam nadzieję, że tamten sklep szybko wznowi zamówienia na nowe neony. Rany, panie Rolecki, a skąd pan to wziął? Panie Mariuszku, to wszystko w kominie było. Patrz pan. Dziwne. To tak robi. Wkłady remontowe do komina wrzucać. Już to się do prokuratura nadaje normalnie. Ale pierwszego dnia wszystko działało. Działało, mogło działać. Utkwiło gdzieś wyżej, był prześwit, to działało. A potem przyszła temperatura, się stopiło, spadło, wszystko się zapchało. No, taka bomba z opóźnionym zapłonem. Aj, przepychacz zapomniałem. A to z ciebie taki dekarz, tak? A no dekarz, a nie kominiarz. No tu smarli. O, proszę bardzo, to wszystko tu było, proszę bardzo. O, zegarek. Szkoda, że zjarany. Tak? Ja ciekawe, jak on się tam znalazł. Tu w kominie był też. To zegarek sąsiada. Sąsiada? Tak. No i wyglądało na to, że zatkany komin to nie musiała być sprawka ekipy remontowej. Poszedłem po sąsiada pani Łucji, żeby wyjaśnić sprawę. Idziemy. Co pan robi? Ludzie, męża mi biorą! Halo, policja! Co pan robi? Dzwonię na policję! Proszę bardzo, niech pani dzwoni. Mamy usiłowanie zabójstwa. Co? Pani mąż próbował zatruć sąsiadkę i jej dzieci. Jakieś bzdury są. Tak? A poznaje pan? Twój zegarek! Co on tu robi? U tej ziemi zostawiłeś? Bez takiej, proszę, dobrze? No ale właściwie to jaki to dowód na zabójstwo? A taki, że znaleźliśmy go w kominie. Próbował go zapchać, celowo go zapchał. Aha, że niby ja. Tak, mogło dojść do zaczadzenia. Po co miałbym to robić? Po to, żeby zarobić, zyskać wdzięczność, a może coś więcej. Wszedłem na komin, żeby zobaczyć, jak zrobili ci z telewizji, wtedy mi się zsunął. No, już kiedy widziałem tamtego faceta w Lombardzie, to wyczułem, że jest jakiś podejrzany. No i wyszło szydło z worka. No ty draniu jeden, przyznaj się! Spokojnie, już. Wszystko z tej telewizji dostała. Człowiek pracuje całe życie i co z tego ma? Gówno! Lafirynda jedna. Proszę grzeczniej. No ale co? Mam to remontu nie chcieli zrobić. A? I dlatego pan popsuł wszystko to, co inni zrobili, a? Tak, trzeba zapłacić za zniszczenia, czyli komin, prąd i... Prądu nie tykałem. Nie wierzę. Ej. Jeszcze zapłaciłam 800 zł. Spokojnie, policja zaraz wszystko wyjaśni. Zaraz, tylko nie policja. Pani Łucja nie może być stratna. Masz te pieniądze od niej? No to zapłacimy. Facet w końcu zrozumiał, że się nie wyślizga. Poszliśmy do niego. Oddał pani Łucji 800 zł, a że nie miał więcej, no to zabrał z domu parę fantów i zostawił u nas w Lombardzie.
Dobry. A wam co się stało? Dużo by opowiadać. No. Chciałem to zostawić. Jasne. Nie ma problemu. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, co zaszło. Kiedy Mariusz mi opowiedział, to współczułam klientce, że spotkała na swojej drodze tak paskudnego człowieka. To za wszystko możemy dać 1500. Niech będzie. Proszę bardzo, to dla pana. Z tego 1200 dla nas. Ale słucham? No przecież sam pan się targował o ten telewizor, który zastawia pani Łucja, a do tego prowizja za laptop i za telewizor. To jest rozbój w biały dzień. Aha, od rozboju to pan jesteś chyba specjalista. No i jeszcze 300. Jakie 300? 300 do podziału dla tych panów. O. No, za czyszczenie komina, któryś pan zapchał. Ale to już jest kradzież. Dzwonimy na policję? Nie. Panowie, proszę, do podziału. No, to ja rozumiem. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki, No to dobra wie pan, robota. gdzie nas szukać. Dziękujemy. Dzięki, do widzenia. Wypracowałem 800 zł i ze wszystkiego się rozliczyłem. Tak, ale narobi pan szkód za dużo więcej. A do tego trzeba jakieś zadośćuczynienie. No chyba, że woli pan, żebyśmy jednak na tę policję zadzwonili. To proszę tutaj podpisać. Tu? Podpis tu. I na następny. I tam? I żegnamy. I facet dostał nauczkę na całe życie. Kto wie, do czego by się posunął w niszczeniu domu pani Łucji. I nie tylko. Gdzie to postawić? Tam poproszę. Dobrze. Jutro miałam po niego jechać. Na szczęście sąsiad wykupił. Serio? Jak pan go do tego zmusił? Opłacało mu się bardziej niż sprawa sądowa i wyrok. Nawet jeżeli w zawieszeniu. Dobrze, to trzeba będzie tutaj podpisać. To jest pokwitowanie za odbiór sprzętu. Nic groźnego. Proszę bardzo. Dobrze. Dzień dobry, jestem, tak jak obiecałem. A dzień dobry, proszę wejść. To ten prawnik z telewizji. O, widzę, że sprzęt się znalazł. Jest telewizor, jest laptop. Trochę się pani przestraszyła. Nie trzeba było tak od razu. Pan nie wie, o czym pan mówi. Proszę pana, wiem. Takie przypadki zdarzają się dosyć często. Proszę pana, ta pani była szykanowana przez sąsiada, który zniszczył instalację i komin. Co? Dlaczego? Dlaczego? Zawieść ludzka. Wytoczy mu pani proces? Nie. Nie. Wszystko już jest rozwiązane i sprawa się wyjaśniła. A więc przepraszam i mam nadzieję, że będzie się dobrze mieszkać. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo panu dziękuję za wszystko i za pomoc. Nie ma za co. To do zobaczenia. Do widzenia. W następnym odcinku do Lombardu przychodzi klientka z obrazami. Czy pochodzą z legalnego źródła? Potrzebuję się zorientować, no nie wiem, wycenić, ewentualnie sprzedać. To nie wie pani, co pani ma? A to po ojcu, dlatego potrzebuję ekspertyzy. Kazimierz odkrywa tajemnicę Marty. O, Marta, dobrze, że jesteś. Cześć, kochanie. Coś się stało? A to się stało, że rozmawiałem z twoim niedoszłym teściem. Kaziu, daj spokój. Co daj spokój, co daj spokój. A wiesz, czego się od niego dowiedziałem? Do Lombardu przychodzą klienci ze sprzętem do sprzątania. Czy to zmowa, czy przypadek? A może sprzęt jest kradziony? No, co tu chodzi z tym sprzętem czyszczącym? Co? No, kolejny i znowu drogi. Ale co, nie podoba się panu? A ma pani na to jakiś papier? A po co?